Dzień dobry, Sylwestrze. Dzień dobry, dzień dobry. Dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż internetowcy to na pewno będą wiedzieli, jakbyś miał określić, czym zajmujesz się, co jest na Twoim kanale, jakbyś to opisał? Co Ty tam robisz? No, nazywają to zazwyczaj ludzie pranki uliczne, to są takie uliczne żarty. Zaciekawił mnie materiał zombie. Aha, no. Nie bałeś się go wrzucić? Ja Ci powiem, jak to było ogólnie, bo wiesz, już minęło dużo czasu i tak się z tego wybronię, więc spoko. Było tak, że my to zrobili, to był mój chyba 4. prank w życiu robiony. Tak sobie wymyśliłem, będę zombie, ktoś się pewnie po prostu wystraszy. Nie spodziewałem się takiej reakcji, że wiesz, ktoś rzuci wsteczny i wjedzie w parking. Dlatego też jak zobaczyłem, że on tak trochę zbacza z kursu, to strasznie się wystraszyłem, no i miałem wtedy takie, czy jednak się przyznać, że to przepraszamy, zdarzyła się wielka tragedia i tak dalej, czy uciekać. Ale ten gość mi rozwiał jakby moje wątpliwości, bo on nie zatrzymał się po tym, jak uderzył. Tego już nie ma nagranego, bo też spanikował operator, wiesz, był na statywie, cofnął statyw tak odruchowo, że może wypadek. Ta osoba, która wjechała w parking, wrzuciła jedynkę i w drugą ulicę dalej dzida. Więc no, my uciekliśmy, no bo co, mieliśmy gonić go? No też nie, wiesz, dziwnie. I nikt się nie odezwał, że wie kto... Nikt się nie odezwał, ale ja ten film wrzuciłem po roku czasu dopiero. Okej. A Tą dlaczego ulicę- dopiero po roku czasu? Bo się bałem, no kurczę, wypadek jest, nie? Jak Twoja mama reaguje na Twoje materiały? Teraz to już ona wie, że ja się z tego nie wycofam, już mam nawet sporą popularność, cieszy się babcia, dziadek, że o, Sylwek w telewizji, wow. Bo ja wiesz, ja pochodzę z małej miejscowości, to wow, wnuczek w telewizji, super, wybił się, pojechał do wielkiego świata, do Warszawy i o, takie rzeczy, nie? Więc teraz mama jedynie to mówi mi, że nie zrób sobie krzywdy, innym ludziom krzywdy, a jeżeli to są tylko żarty, no to rób to dalej, nie? A zdarzyło się tak, że sobie zrobiłeś krzywdę? Jakieś tam otarcia na pewno, nie? Tylko tarcia, nic poważniejszego? Nie, nic poważniejszego nie. No wiadomo, jak policjanci mnie rzucają czasem na ziemię, no to jakieś tam otarcia, siniaki się zdarzą, ale tak, żebym sobie coś złamał, to nie przypominam sobie. A jakaś krzywda osobie, której robiłeś żart, którą chciałeś na przykład przestraszyć, coś się stało, oprócz tego samochodu? Nie, jedynie tak chyba najbardziej zareagował gość w filmie Autumn Ghost, że mnie uderzył, ale to miałem siniaka. Gość taki zwykły, taki nie to, że jakiś, wiesz, drechol, że tylko szukał zaczepki, tylko po prostu idzie gość, rozmawia przez telefon, ja nagle wyskakuję, on ustał, zdębiał tak i po kilku sekundach zaczyna się na mnie rzucać. To jest ten, co mu telefon wypadł. Tak. I okazało się, że on wpadł w taki szok totalny, że mówi, nie wiem w ogóle, pierwszy raz kogoś uderzyłem, bo gość taki normalny postury, widać, że taki Tak, po prostu to jest nagrane. To jest wyemitowane było, tak jak on, chwila waszej rozmowy. Tutaj go przytuliłeś. Tak, ale później ja z nim czekałem jakieś 5 minut, bo on był roztrzęsiony taki, wiesz, więc się naprawdę o niego bałem trochę. A ja miałem po tym, no trochę mnie tutaj siniak na głowie bolał i tutaj tam pod żebrami od kopniaka, ale tak to elegancko. I raz miałem taką sytuację, że jakiś pijany, tak wydaje mi się, że pijany, na 100% pijany, ojciec szedł z dziećmi, ja akurat nie siedziałem w liściach, bo sobie oglądałem nagrane już materiały. I ja tam miałem na takiej kulce, na dyni, na łańcuchu Lalkę. Miley Cyrus, Wiem, taką lalkę. tak, nie? mój ulubiony filmik. I te dzieci zobaczyły tą lalkę, więc zaczęły, jakby chciały ją sobie zabrać, bo widzą, że dynia, jakiś opuszczony ołtarzyk, więc leży lalka, to sobie weźmiemy. I ten ojciec do mnie, że zdejmij maskę, zdejmij maskę. A że to mi trochę zajmuje czasu, bo ona jest taka dotąd, tak wiesz, trzeba stąd rozciągać, zakładać ten cały strój, to mówię, że nie. I on się nagle się wściekł, zaczął kopać mnie. Znaczy nie, ja uciekłem, ale podbiegł do operatora i jemu sprzedał kopa, więc ja musiałem wrócić. Wtedy się wywiązała taka bójka, znaczy mam pistolet gazowy, to tam w oczy, wiesz, gazem walnęliśmy, przyjechała policja. Policja w ogóle jakoś tak kiepsko zareagowała, tak jakby się bała i mnie, i tego gościa. Także wiesz, gość do Ciebie podchodzi, mówi, zaraz Ci głowę, a policja stoi obok, nie reaguje. Dziwna Zawsze sprawa. chodzisz z gazowym? Nie, dopiero tak od 2-3 filmów. Tak jak wiesz, w nocy. Tak, bo jak wiesz, kręcę w dzień to spoko, nic mi się nie stanie, ale jak w parku nagrywam w nocy, no to już jest takie zagrożenie. Mówimy sobie, a w końcu sobie kupmy, bo się doigramy. Bo tak jak nie dostaliśmy przez 2 lata, nic nam się nie stało, to mówimy, no w końcu się doigramy i kupiłem. Ale według mnie to też jest błąd, bo jak masz pistolet gazowy, to
nie jesteś już takim politykiem. Już nie załatwiasz sprawy tak, że proszę się nie denerwować, tylko wiesz, jeszcze bardziej podjudzasz, bo wiesz, że masz spluwę, możesz gościowi strzelić w oczy. Więc to nie wiem, czy to jest dobre, że to kupiliśmy. Ile razy byłeś na komisariacie w związku z Twoją działalnością? Pierwszy raz byłem za taki nieudany film, bo się nie przygotowałem do niego za dobrze. To był film Super Rider. Tam na koniku śmigam, wbiegał na Mistrzostwa Świata w skokach konnych w przebraniu jeźdźca, taki konik. No wiem. Tak, tylko że to był konik pompowany i oni skaczą w takim, tam jakiś, nie wiem, czy to jest piasek jakiś. I jak ja zrobiłem pierwszy skok w tym kostiumie, to wpadłem w ten piasek i mi się dmuchawa zatkała i on mi tak, wiesz, opadł ten konik. Tak, no to od razu, wiesz, no, na komisariat, później do celi, nie wiem, chyba na Pradze wtedy sobie spędziłem noc w Naprawdę? areszcie i miałem mieć proces na drugi dzień, ale wiesz, bardzo prosiłem, że chciałbym wyjść, bo przestraszony byłem strasznie, no kurczę, jestem w więzieniu, nie? Wiesz, wow. Poważne sprawy się dzieją, nie? Niby była chostka, ale człowiek ma wtedy różne myśli, że a co jeśli jakoś sąd powie, bo to jest jednak przerwanie imprezy masowej, to wiesz, kibice za to idą na 2 lata na przykład do więzienia, albo dostają jakieś zawieszenie, więc mi zawieszenie by już podcięło skrzydła, już bym nie mógł nic robić. I Cię puścili. I mnie puścili. Dopiero miałem proces po kilku miesiącach i dostałem 2 lata zakazu na imprezy masowe, czyli nie mogę chodzić na koncerty. A byłem? I mecze, ty wiesz, te wszystkie takie masówki. Jeszcze wracając do kostiumów, powiedziałeś, że najdroższy, wymieniłeś który. Jakie to są mniej więcej koszta? Ganaf mnie kosztował 9000 łącznie. No sporo. A zwracać się na reklamach z YouTube'a. Ile razy więcej zarabia się na YouTubie, jeżeli chodzi w odniesieniu do Polski? CPM w Stanach Zjednoczonych jest chyba najwyższy i on tak 7-8 razy większy jest. To musisz, wiesz, żeby podgonić, zrobić 8 odcinków swojego show. Słuchaj, to Ty bogaty jesteś. Czy ja wiem? Żyjesz, rozumiem, z kanału na YouTubie. Tak, no teraz to moja praca. Można? Można, no wiesz, w Polsce wszyscy mówią, że nie ma perspektyw, że to wszystko wina rządu, a tak naprawdę wiesz, no zobacz, ty czym się zajmowałeś 3 lata? Gdzieś tam pracowałeś pewnie w jakiejś korpo, nie? Ja grałem w Tibie i zabijałem potworki, sprzedawałem wirtualne pieniążki. A jednak jakoś się zebraliśmy w sobie i wzięliśmy kamerkę, wymyśliliśmy jakiś show i jednak można i nie jest to jakoś w ogóle uwarunkowane od tego, jak się w Polsce żyje, bo nam płaci, no co, Google. Czy się nie boisz, jak wchodzisz i robisz tego typu akcje? Na początku był wielki strach, bo ja ogólnie wewnętrznie, jak kilka lat temu, to byłem straszny introwertyk. Ja buraka puszczałem, jak miałem zamówić coś w KFC. Dla mnie to był, wiesz, wielki challenge, nie? Zagadać do pani w KFC, a jak ona mi odpowie coś, bo co jest to nieprzygotowane, na przykład, czy ketchup do tego, to co ja odpowiem? Strasznie byłem jakiś taki zamknięty w sobie, ale to dlatego, bo ja w liceum strasznie miałem trądzik i wiesz, tak jakoś pewność siebie tak poszła na dół, wiesz, pogadać z dziewczyną, wow. Coś niesamowitego. I jak zaczynałem, to pamiętam, kupiłem sobie kostiumy sumo dla mnie i mojego operatora. Chyba akurat wtedy gdzieś zauważyłem w sklepie i mówimy, to chodź jakoś się przełamiemy i w tych kostiumach przebiegniemy przez centrum handlowe. I wiesz, przebiegliśmy i nagle podchodzi ochroniarz i mówi, że to jest nietypowy strój i proszę opuścić centrum. To wiesz, my przepraszamy bardzo, przepraszamy, wszyscy oboje buraki na twarz, wiesz, wielka skrucha, że taki poważny pan ochroniarz do nas mówi i wyszliśmy, a teraz z ochroną tak naprawdę jest tak, że już znamy trochę nasze prawa i wiemy, że możemy przyjść do centrum handlowego i w różowych spodniach i w przebraniu, nie wiem, słonia. A tak naprawdę, wiesz, jak człowiek nie zna prawa, to mu wciskają straszne kity. Na przykład policja na początku też mnie inaczej traktowała. Teraz już jakby wiedzą, nie, że to jest trener policji, trzeba na niego uważać. A kiedyś, jak kręciłem Spiderman, nawet policjant potrafił mnie za włosy wytargać w suce. Więc no, nieciekawie było. Mam nagraną jego twarz, kiedyś go dorwę, kiedyś będę prezydentem albo premierem i go dorwę. Mam go nagranego, dorwę cię gościu. Czy to nie jest trochę tak, że teraz się nie boisz, bo tyle razy Cię upiekło, żadnych większych problemów ze swojej działalności, z powodu swojej działalności nie miałeś, więc teraz już idziesz i zero stresu?
Stres zawsze jakiś jest, bo ja też nie kręcę jakby każdego dnia, tylko sobie robię jakieś tam przerwy, że 15 dni nic nie robię, sobie tylko śpię. Też mam świadomość tego, że niedużo brakowało i mój operator został policjantem. Ja wiem, jaki to jest człowiek i jeżeli taki człowiek może zostać policjantem, taki wiesz, wyluzowany, to ci policjanci to też są normalni ludzie. Został policjantem. Nie został, bo wyciągnąłem go, przebiłem ofertę policji, więc go wyciągnąłem z tej szkółki policyjnej, ale był nawet tam prześladowany za trenera policji, więc też sam jakby chciał już się wyciągnąć stamtąd. A to skąd policja wiedziała, że on jest operatorem? Bo on był ze mną chyba w Polsacie i jakoś tam kojarzyli Marcin Grzywacz i wiesz, roznoszą się i informacje. A czy nie zauważyłeś wzmożonej kontroli po filmiku Trener Policji? No, to znaczy? Kontroli, że na ulicy cię łapią, poznają i Nie, tak. zauważyłem coś takiego, co mnie smuci bardzo, że teraz jak cokolwiek coś zrobię, nawet coś, co powinienem dostać mandat, no aż mi się należy, to oni mówią, nie, panie Wardęga, tylko będzie pouczenie. No, wychodziłem ostatnio w przebraniu diabła, paląc się na środek ulicy, zatrzymując radiowóz. I policjanci do mnie mówią, że my wiemy, że pan robi takie filmiki, że pan nic złego nie zrobi, nie będzie mandatu, tylko pouczenie. No za co powinien być mandat? No gość pali się, wychodzi na środek ulicy i zatrzymuje radiowóz. A mnie bardzo ciekawi, czym ty chcesz się zajmować w przyszłości? Bo, no wiadomo, ja jestem dziennikarzem, prowadzę program, mam ambicje, teraz już mniejsze, już nie bardzo chcę iść do telewizji, kiedyś bardziej chciałem, ale wiesz, ze mną to jest dosyć jasne, tak? A co ty będziesz robił w przyszłości? Póki starczy sił, póki zdrowie pozwoli, to będę robił to, co robię. Póki będę miał z tego radość, bo mam z tego radość, to jest, wiesz, adrenalina. Ja nie potrzebuję do dobrej zabawy, wiesz, alkoholu ja ogólnie mało piję. Dziwne na Polaka. Mało piję alkoholu. Wiesz, póki starczy tych moich sił i pomysłów, no to będę robił to, co robił, a później to, wiesz, może do Sejmu się dostanę, bo w Polsce to jest taka jakby linia prosta. Big Brother, później Sejm. No, czyli tam Sebastian Florek, udało się, Janusz Dzięcioł, udało się. Wiesz. Tak samo ty myślę, że jakbyś już teraz startował, to już był pan poseł. Więc wydaje mi się, że tam mnie poprowadzą moje szlaki Będziesz politykiem? i będę zmieniał Polskę na lepsze, bo ja jednak jestem gość, że ja nie chcę kraść, nie zależy mi aż tak na kasie. Chcę kraść, nie zależy. Wiesz, gdyby mi zależało tak, żeby jak najwięcej się nachapać, to bym też robił tych filmów więcej. Ja jednak robię 12 filmów w rok. Spokojnie, tak. Jak ważna jest subskrypcja i co ona oznacza tak naprawdę? Z subskrypcją to daje Ci coś takiego, że jak wrzucasz nowy odcinek, to tej osobie, która zasubskrybowała Twój kanał, wyskakuje w takim tam feedzie, że Łukasz Jakubiak rzucił nowy film. I dostaje maila. I dostaje maila, o ile ma zaznaczoną tą opcję. My zachęcamy do subskrybowania zarówno kanału Sylwestra, jak i mojego. Ja nigdy nie wiem, to jest tu. No bo ja wiem. To jest tutaj, taki czerwony znaczek. Jeszcze chciałem Cię zapytać o hejterów. Hejterzy to? Trochę mi się wydaje, że to są sfrustrowani ludzie. Ja mam inne podejście, jak mi się jakiś film nie podoba, to mam świadomość tego, że ten film stworzył jakiś człowiek i mu będzie przykro, jak ja napiszę: ty nie potrafisz w ogóle nic robić, zabij się, umrzyj. Ja jestem świadom, że mu będzie przykro. I dlatego nie podoba mi się to. Jest tyle filmów w internecie, że ja mogę sobie obejrzeć następny, który mi się spodoba i napiszę: bardzo fajne, powodzenia. Sylwester, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również Życzę za powodzenia. zaproszenie. Rozwijaj się i działaj. Ja lubię szalonych ludzi, tylko błagam, nie zrób nikomu krzywdy ani sobie. Nie chcę nikomu zrobić jakiejś krzywdy, dlatego zawsze jak są starsze osoby i dzieci, to zostawiam je z boku, jeżeli chodzi o straszenie oczywiście, nie? Nie ma co straszyć dzieciaki w przebraniu człowieka dyni, bo będzie trauma na całe życie, nigdy nie zjął zupy dyniowej na przykład, nie? Więc no, myślę trochę o tym i obserwuję, kto się zbliża. Wszystkiego najlepszego. Was zapraszam do subskrypcji. Życzę powodzenia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia Drodzy na kanale telewidzowie. YouTube.